Witajcie, dzisiaj kolejny zestaw głośników od marki Mozos, tym razem nieco mocniejszy, nieco większy. Ceny tego modelu sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Jakiś czas temu recenzowałem Mozos GS Bar, czyli mniejszą wersję, mniejsza listwa i ogólnie zestaw o mniejszej mocy. Tutaj mamy Mozos Theater, czyli zestaw, na który składa się subwoofer o mocy 60 W oraz soundbar o mocy 2x20 W. Łącznie mamy 100 W mocy grającej RMS, 160 mocy szczytowej, natomiast zestaw jest już mocny i tak jak GS Bar był kompaktowy, mały, można było zastosować do laptopa czy do komputera. Tutaj raczej bym już tego typu dość dużą listwę kierował do telewizora. Natomiast pod co to sobie podłączycie tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie Wasz wybór. Mamy też łączność Bluetooth, mamy 3 tryby equalizera oraz przetwornik dźwięku DSP z wbudowanymi efektami 3D. Oficjalnie ten sprzęt na stronie marki Mozos kosztuje niecałe 475 zł, natomiast w internecie da się go kupić taniej. Ceny macie jak zwykle w opisie filmu. Zanim przyjrzymy się elementom składowym, rzućmy okiem na zawartość zestawu. Instrukcja obsługi, gdzie mamy wszystko opisane co i jak, oczywiście też w języku polskim. Nie zabrakło pilota zdalnego sterowania, który jest prosty, ale w zupełności wystarczający. Mamy przycisk equalizera po środku. Mamy także przyciski do regulacji basów, tonów wysokich, dźwięk 3D, funkcje LED, wyłączenie dźwięku oraz kontrolę multimediów, więc pilocik też jest ok. Zasilany 2 bateriami typu AAA, czyli małe paluszki. Baterii w zestawie nie ma, natomiast są kołki montażowe, więc listwę możemy też sobie przymocować. Następnie mamy zasilacz, który jest dość duży. Długość przewodu zasilacza to 150 cm. Mamy także w zestawie kabelek AUX, czyli mini jack na mini jack w gumowej izolacji. Ponownie 1,50 m długości. Nie zabrakło i przewodu optycznego, ponownie 1,50 m. I ostatni element zestawu, czyli przewód HDMI. No i w tym przypadku, jaką obstawiacie długość, 1,50 m, tak jest. Rzucamy okiem na samą listwę, która wykonana jest moim zdaniem naprawdę ładnie. Jest dość szeroka. Tutaj mamy takie lekko chropowate tworzywo dobrej jakości. Panel, który przypomina szczotkowane aluminium, ale jest to plastik. I mamy przyciski włącznik Mode, play, pauza. Do przodu głośniej, do tyłu ciszej, czyli taki podstawowy panel sterowania. Z przodu sztywna maskownica, pod spodem widać głośniki. Mamy także logo marki Mozos. Od boku wygląda to tak. Od spodu 2 elementy piankowe. No i z tyłu miejsca montażowe i sam panel, gdzie widzimy takie gniazda jak gniazdo USB, gniazdo AUX mini jack, gniazdo koaksjalne, gniazdo optyczne, HDMI z ARC, zasilanie oraz gniazdo na podłączenie subwoofera. Więc listwa prezentuje się naprawdę nieźle. I tak jak listwę mieliśmy wykonaną z takiego dość dobrej jakości tworzywa, to jeśli chodzi o obudowę głośnika niskotonowego, to jest to płyta MDF. Od spodu 4 pianki, z tyłu przewód, który jest zakotwiczony na stałe, nie możemy go odłączyć. I długość przewodu do podłączenia subwoofera to 1,80 m. Tutaj widzimy głośnik basowy pod miękką osłonką. Tutaj logo marki Mozos oraz tunel Bass Reflex. Tak więc subwoofer wygląda troszeczkę niepozornie, ale jak to gra, przekonacie się za chwilkę. Co do takiego designu, no to brzegi mamy tutaj delikatnie zaokrąglone. Tak więc cały zestaw moim zdaniem prezentuje się ładnie, klasycznie, będzie pasował do każdego salonu. Przejdźmy do części testowej. Ok, za chwilę zaproszę Was na poglądowy test dźwięku. Oczywiście poglądowy, ponieważ przez YouTube trzeba brać poprawkę na odsłuch. Nie da się wszystkiego oddać tak jak w rzeczywistości, więc jeśli znacie kogoś, kto ma te głośniki, najlepiej posłuchać sobie na żywo i ocenić. Ale poza próbkami dźwięku będzie także mój komentarz, żebyście mieli lepsze wrażenia. Natomiast co do trybów i sterowania, powiem Wam, że jest dobrze. Przede wszystkim przy maksymalnej głośności jest naprawdę głośno, ale jednocześnie wyraziście. Moc zestawu idealna do małych czy średnich salonów. Maksymalna głośność, którą uzyskamy, tutaj skala to do 32. Mamy też z pilota regulację basów i tonów wysokich. Basy maksymalnie damy na 4. Możemy też je obniżyć. Wtedy mamy -4, jest piknięcie, jak już osiągniemy limit. To samo w przypadku tonów wysokich. Equalizer. News. Music. Jak słyszycie, mamy przyjemne komunikaty głosowe. Movie. Mamy też dźwięk 3D.
3D on. 3D off. Jeśli chodzi o ten wyświetlacz, mamy przycisk LED na pilocie. Jak go naciśniemy, to wyświetlacz nam się wyłącza. News. Komunikaty głosowe pozostają, natomiast nie mamy już tego wyświetlacza. Klikamy jeszcze raz i wraca. HDMI. Line in. Optical. Coaxial. Bluetooth. No i mamy po kolei wszystkie wejścia, możliwości podłączenia też tutaj komunikowane przez głos lektorki. Możemy też z pilota sterować play, pauza, do przodu, do tyłu, utworami chociażby ze Spotify czy innych tego typu aplikacji. Mamy też całkowite wyłączenie dźwięku na klik. No i to tyle, jeśli chodzi o funkcje. Natomiast co do tych trybów equalizera. Tryb Movie sprawia, że mamy wyraziste dialogi, ale jednocześnie też podkręcone efekty specjalne. W trybie News mamy wyraźne przede wszystkim kwestie mówione, a jeśli jest jakaś muzyka czy jakieś dodatkowe efekty, no to są one bardziej w tle. Przede wszystkim skupiamy się na wyrazistej mowie. No i tryb Music podkręca nam dźwięk właśnie do odsłuchu muzyki, czyli mamy wyraziste wokale, a do tego też mocne basy i wyraziste wysokie rejestry. Tak więc lecimy z próbkami. Muzyka rozrywkowa, średni poziom głośności. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are above. It doesn't matter, 'cause you're here with me now. It doesn't I powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Słucha się rewelacyjnie. Jak miałem basy podkręcone tylko na 2, nie były one aż tak intensywne, ale kiedy przerzuciłem na 4, czyli na maksymalne ustawienie, wtedy subwoofer się rozkręcił i na ustawieniu Music brzmiało to całkiem nieźle. Przyjemne wokale, dość głęboki bas, ale nie przesadzony, no i ogólnie utwory brzmiały bardzo dobrze. Natomiast jeszcze raz Wam włączę ten fragment i będę przełączał się pomiędzy poszczególnymi trybami. Posłuchajcie sobie, jak zmienia się ten dźwięk. I can feel no, Movie. 'cause you keep me where the News. it doesn't matter. Music. It doesn't matter. 3D on. It doesn't matter. 3D off. It doesn't matter. 'Cause I feel so free now. Muzyka orkiestralna nie robi aż takiego wow. Ja osobiście jestem zwolennikiem słuchania tego typu utworów na dobrej jakości słuchawkach. Jakoś źle nie było, ale właśnie bez takiego efektu wow. Teraz przechodzimy do muzyki rockowej.
I muszę przyznać, że jest moc, wyrazistość poszczególnych instrumentów, czyli perkusji i gitary elektrycznej, wypadają tutaj nieźle. And now, finally, we have returned. Ok, lecimy z filmami. Natomiast w tej chwili jesteśmy jeszcze na trybie Music. Na początek wrócę na tryb Movie. Zobaczcie, jak dźwięk się zmienia, a potem włączymy dźwięk 3D, który do filmów sprawdza się świetnie. Tak więc lecimy dalej. Movie. Ok, w porównaniu z trybem Music efekty specjalne stały się dużo potężniejsze. Bas głębszy, no i brzmi to naprawdę dobrze. Cofnijmy się jeszcze na dialogi. You assumed no form. News. And now, finally, we have returned. A tak brzmi tryb News, czyli dialogi były wyraźne, ale to, co dzieje się w tle, nie było takie intensywne. Jeszcze raz i przełączamy się na tryb Movie. Music. You assumed Movie. could challenge you. And now, finally, we have returned. No i lecimy dalej, ale teraz przełączymy na dźwięk 3D. Tak więc słuchajcie, jakie będą zmiany. 3D on. Off. 3D on. I ten tryb również działa naprawdę dobrze. Dźwięk zdaje się momentalnie wypełniać całe pomieszczenie, dobiegać z różnych stron. Efekt dźwięku wielokanałowego naprawdę jest odczuwalny. Różnica jest ogromna i dotyczy to tutaj wszystkich trybów, ponieważ w niektórych zestawach zdarzało się, że zmienialiśmy coś equalizerem, a różnica była taka dość nieodczuwalna, trzeba było się naprawdę dobrze wsłuchać, żeby coś się zmieniło. Natomiast tutaj mamy zupełnie inne tryby. Tryb filmowy daje nam mocne efekty, także wyraźne, ale mocne dialogi. Znowu tryb News daje nam wyraziste, ale takie bardziej spłaszczone dialogi i wszystko, co w tle, jest również bardzo uspokojone, a tryb Music równoważy wszystko, tak żeby dobrze brzmiało w trybie odsłuchu muzyki. Natomiast dźwięk 3D faktycznie sprawia, że to, co słyszymy, rozbiega się po pomieszczeniu, zdaje się dobiegać z różnych kierunków, mamy większą szczegółowość, co także może przydać się w grach, więc do gier teraz przechodzimy. Posłuchajcie. Movie. "3D off. Ponownie w grach ten tryb 3D robi robotę. Wyłączając ten tryb, dźwięk jest taki bardziej skupiony, precyzyjny, ale bardziej zbity. Natomiast włączając dźwięk 3D mamy lepszą szczegółowość, większy poziom lokalizacji po dźwiękach, czyli pozycjonowania. Mamy także całkiem wyraziste kroki, jeśli chodzi o strzelanki. Oczywiście też nie tak jak na słuchawkach, ale jak na głośniki brzmi to naprawdę dobrze. Jeszcze sprawdźmy to samo z dźwiękiem 3D, ale w trybie Music. News. Music. 3D on.
Dlaczego w trybie Music? Ponieważ w trybie Movie mamy podkręcone efekty, a być może w trybie Music ten bardziej harmonijny, zrównoważony dźwięk przypadnie Wam do gustu. Też jest oczywiście kwestia przetestowania i wybrania takich ustawień, żeby jak najlepiej pasowały. No i podsumowując tą sekcję, Equalizer działa świetnie, dźwięk 3D bardzo przydatny w filmach i w grach. Jedynie drobne uwagi miałbym do muzyki orkiestralnej. Jest to jeszcze ta klasa sprzętu, żeby wydobyć 100% potencjału. Tutaj nic nie zastąpi dobrych słuchawek. Natomiast generalnie dźwiękowo jeden z najlepszych zestawów i to jeszcze w rozsądnej cenie, jakie się pojawiły u mnie w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Zdecydowanie za tą cenę wart zainteresowania. Ok, podsumowując, porównując chociażby do testowanego poprzednio Mozos GS Bar, tutaj mamy zdecydowanie większą moc i więcej opcji. Muszę stwierdzić, że jako alternatywa dla jakichś naprawdę drogich zestawów do nagłośnienia telewizora producentów takich jak chociażby JBL czy Sony, które potrafią kosztować od 2000 w górę, to tutaj wydając kilkukrotnie mniej, mamy naprawdę dobrą jakość dźwięku i spory zapas mocy. Moim zdaniem do mniejszego czy nawet średniego salonu ten zestaw nada się idealnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać go także do komputera i wtedy, tak jak u mnie w pomieszczeniu, które ma około 12 m2, ten dźwięk wypełnia cały pokój i jest naprawdę mocny. Tak więc głośniki od marki Mozos za każdym razem zaskakują pozytywnie. I w tym momencie będę wdzięczny za wsparcie. Jeśli zostawicie chociażby łapkę w górę, będzie super. Możecie także udostępnić film czy napisać komentarz. No i warto subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.